Cześć, przed nami żelazko Philips Perfect Care generator pary, który odmówił posłuszeństwa. Dużo przewija się w internecie tematów, dlaczego to żelazko nie daje pary, dlaczego ono nie funkcjonuje prawidłowo. Owszem, grzeje, prawda, ale pary nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tej pary nie ma? Ja Wam pokażę w tym filmie, jak to można w prosty sposób naprawić i jaki jest sposób na to żelazko, żeby przywrócić je do prawidłowego działania. Jeżeli żelazko nie generuje temperatury, nie będziecie mieli pary. Podobnie dzieje się, gdy żelazko nie dostaje wody do tego zbiorniczka pary. Wtedy nie ma możliwości, żeby ta para była wygenerowana. Głównym winowajcą takiego uszkodzenia jest pompka. Pompka, która pompuje wodę do zbiorniczka, z tego właśnie zbiornika przepompowuje wodę i ona często ulega uszkodzeniu w taki sposób, że nie tłoczy. Drugim winowajcą są bezpieczniki termiczne, tak zwane bimetaliczne, które ograniczają prąd do grzałki w przypadku, gdy jest jakieś zagrożenie, gdy jest zbyt wysoka temperatura. Tu są styki. Te styki się przepalają lub są zanieczyszczone i te styki nie przewodzą prądu do grzałki, która generuje temperaturę oraz wytwarza parę. Jak to naprawić? Zapraszam do oglądania mojego filmu, w którym pokażę wszystko, jak to po kolei funkcjonuje oraz jak w prosty sposób można usprawnić takie żelazko, czyli generator pary. Do naprawy przydadzą się klucz Torx 15, wkrętak krzyżakowy, wkrętak płaski, klucz nasadowy 7 mm, dwa wkrętaki płaskie, szczypce płaskie, wydłużone oraz miernik. Wystarczy zwykły omomierz, najbardziej prosty jaki może być, który posłuży do sprawdzenia tych właśnie elementów. Mam na myśli bezpieczniki termiczne i metaliczne, czy mają styk, czy nie. Żeby naprawić to żelazko, niestety trzeba je rozebrać. Jak to zrobić? Ja Wam to wszystko pokażę. Zaczynamy. Na wstępie odkręcamy dwie śruby mocujące, czyli tą tu i tą tutaj. Następnie tą tu, tutaj i tutaj. Wkrętakiem krzyżakowym. Wkrętakiem Torx T15, te dwie śruby. I odkręcamy. Następnie płaskim wkrętakiem podważamy i odchylamy. O, i do góry wyciągamy. Cała operacja. Tak to wygląda po wyjęciu. Następnie odkręcamy tą część. Jedna śruba, druga śruba. Wyciągamy. Wyciągamy zatrzask, ten tutaj, sprężyna i zatrzask. Odłączamy wężyk, delikatnie, o, ten tu, i odkręcamy tą śrubę w tym miejscu. Następnie na dole odkręcamy jedna tu i druga tutaj. Teraz wyciągamy ten element. Następnie wyciągamy ten wężyk. O, stąd. Ten wężyk tu. O. I kolejne dwa wkręty to jest tak. Tutaj i tutaj.
i do góry. I wyciągamy całą budowę. A na wstępie jeszcze kruciec. Ten wężyk z tego buta. Ok. Ściągamy obudowę. Obudowa zdjęta. Tak to wygląda. Zostają nam jeszcze dwa elementy do zdjęcia. Ta obudowa i ta obudowa. Ściągamy, odłączając te przewody elektryczne. Tu ściągamy do góry i ściągamy ten element. I gotowe. Jak widać, mamy wszystko rozebrane. Żelazko jest gotowe do dalszej naprawy. Możemy się dobrać do tego elementu, który jest tutaj. To jest ta pompka, którą należy wymienić. Ona często szwankuje, jak również do tych bezpieczników termicznych. One również czasami nie przewodzą. Po wymianie tych elementów powinno być wszystko dobrze zrobione i żelazko powinno funkcjonować jak nowe. Żeby odłączyć zespół pompy, całą pompę, przystąpię teraz od odłączenia tego właśnie przewodu, który idzie do kociołka pary wodnej. To znaczy, żeby to zrobić, należy ten wąż zsunąć w tym kierunku, a mianowicie podważamy dwoma wkrętaczkami tą część do góry w tym kierunku. Podważam z tej strony, ułożyć wkrętak z jednej i z drugiej strony, podważając dwoma wkrętakami ten element plastikowy. Ściągamy, już schodzi i wyciągamy. Tylko tu ostrożnie, bo tu jest kulka ze sprężynką. Zaraz pokażę, o co chodzi. O, tu jest uszczelka, która trzyma uszczelnia ten przewód. Natomiast tu w środku jest taki zaworek, który tu wyciągamy z tego miejsca. O, tak wygląda. Odłączam następnie zasilanie. Jeden i drugi element gumowy przewodu. O. Ok. I ściągam mocowanie gumowe pompki. O. Ok. Następnie, trzymając tu mocno ręką tą część, odkręcam pompkę. Oczywiście to mi wszystko się odkręca. I mogę teraz wyjąć pompkę. Czyli tu jest wszystko na gwincie. To przychodzi tutaj. To się po prostu wkręca. To jest przykręcane. Cała operacja. Za chwilę dokonam wymiany tej pompki. Dwie pompki. Pompka nowa, pompka używana. Pompka ta źle pracuje, nie tłoczy wody. Zobaczmy, czym się różnią te pompki po rozebraniu. Tak z ciekawości możemy doświadczalnie sprawdzić,
co uległo w tej pompce uszkodzeniu i dlaczego ta pompka prawidłowo nie pracuje. Rozkręćmy te dwie pompki, zobaczmy, czym się różni jedna od drugiej. Ta dobra i ta uszkodzona. I teraz zobaczcie, odsuwam tę pompkę, wyciągam sprężynę, wyciągam tłoczek. Tak wygląda. Tu jest druga sprężyna. To są części składowe pompki. Tej właśnie pompki uszkodzonej. Po rozebraniu pompki wygląda mniej więcej tak, że tu jest jedna sprężyna, tu jest tłoczek, tu jest druga sprężyna. Rozkręcę teraz drugą pompkę. Zobaczymy, co dalej w tej pompce się znajduje. W tej pompce dobrej. Zobaczymy, jakie są różnice między pompką uszkodzoną, a pompką dobrą, sprawną technicznie. Przy pomocy wkrętaka krzyżakowego odkręcam śrubki. I teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda z bliska. Mamy dwie pompki, jedna jest stara, rozkręcona i druga również rozkręcona, pompka nowa. Dla porównania sprawdzę, na czym polega ta cała lusterka i dla przykładu pompka stara. Zobaczcie, tu w tym miejscu brak tego zaworka. On się zużył, on się wyklepał. Zobaczmy teraz pompkę nową. Tu wyraźnie widać, że jest ten zaworek. Można go wciskać. O, zobaczcie, on pracuje. On jest tu w środku umieszczony. I z tyłu jest sprężyna, która utrzymuje ten zaworek w środku wewnątrz. Tu jest część sprężyny, która dociska go tutaj do głowicy, do uszczelki. Zawór ten pełni swoją funkcję podczas pracy pompki. Tu jest tłoczek z nowej pompki, ten jest ze starej. Tak samo wyglądają, mają uszczelki. Z tą tylko różnicą, że w pompce starej sprężynka jest w środku, która dociskała ten właśnie zaworek. Ta sprężynka wypadła i ona już nie trzyma zaworka, który powinien być umieszczony w tej głowicy. Tego zaworka po prostu nie ma i dlatego pompka nie tłoczy nam właściwie wody do kładu żelazka. Możemy tej starej pompce podziękować. Ona już swoją rolę spełniła. Natomiast tą tu złożę w całość i założę do żelazka. Sprężynka, tłoczek. Po przykręceniu pompka gotowa do montażu. Wykręcę teraz kociołek z urządzenia. Najpierw odkręcę zawór od kamieniania. Wykręcę tą śrubę wkrętakiem krzyżakowym. I kluczem Torx T15 odkręcam tą śrubę, jak również tą z tej strony. Śruba z podkładką jedna. Druga. I możemy już zdjąć kociołek. Delikatnie wysuwamy go w ten sposób. To są bezpieczniki termiczno-bimetaliczne, jeden i drugi. Pełnią funkcję bezpieczników w przypadku, gdyby się przegrzało to urządzenie. Przy zadanej temperaturze odłączają zasilanie, tak żeby po prostu tu się nic nie przepaliło, nie przegrzało, czy nawet nie wybuchło parą. Tu jest czujnik temperatury, przykręcony również do korpusu, który przewodem prowadzi prąd do płyty głównej, która steruje całym urządzeniem. Dzięki temu sygnałowi urządzenie na płycie głównej wysterowuje sygnały sterujące do grzałki, która jest umieszczona w tym kociołku. Często bywa tak, że te elementy się uszkadzają. To są takie mikrostyki, które one nie łączą, one korodują, one się przepalają.
potrafią zaśniedzieć, skorodować. Dlatego istotne jest, żeby te dwa elementy wymienić na nowe. I tu taka uwaga, żeby nic nie kombinować, ponieważ ingerencja fizyczna, mechaniczna w te dwa elementy może spowodować zagrożenie, niebezpieczeństwa podczas obsługi tego urządzenia. Te elementy wymienia się na nowe. Ja to zaraz zrobię. Koszt nie jest wysoki, można je kupić w sieci handlowej. Wystarczy je wymienić i założyć w to miejsce. Czyli wymieniamy jeden i drugi dla pewności. To są dwa nowe bezpieczniki termiczne. Zwróćcie uwagę, jak zachowuje się miernik, czyli tak, stykam przewody miernika, omobierz wychyla się i tak samo tu sprawdzamy. Jeden biegun, drugi biegun i podobnie drugi. Tu jest bimetal, który się nagrzewa, odkształca się pod wpływem temperatury i, jak mówiłem wcześniej, rozłącza prąd, który płynie przez ten właśnie bezpiecznik. Umieszczone szeregowo w razie przypadkowego przegrzania urządzenia te właśnie dwa bezpieczniki termobimetaliczne odłączają się i prąd przez tą grzałkę już nie płynie, nie jest podgrzewana woda, nie wytwarza się para. Jeżeli te włączniki zużyją się, to jest właśnie jedna z przyczyn, że ten kociołek nie jest podgrzewany i nie ma tu po prostu temperatury, która wytworzyłaby parę. Bezpieczniki nie trzymają parametrów. Ja pozwolę sobie je wymienić, a koszt nie jest wysoki, więc będzie pewność, że tu już nic sam nie będzie szwankować, wszystko będzie dobrze pracować i cały ten zespół będzie funkcjonować prawidłowo. Przy pomocy szczypiec odłączę konektorki z tych właśnie termobezpieczników. Przy pomocy klucza nasadowego 7 mm wykręcę termobimetaliczne bezpieczniki i wymienię na nowe. Najpierw odłączam konektor, jeden, drugi. Tu jest taka jeszcze podkładka sprężysta, warto jej nie zgubić. O, taka malutka, która nam sprężynuje, żeby to się nie poluzowało podczas pracy. Wyciągam i wymieniam na nowy. Jeszcze warto delikatnie podgiąć te elektrody, żeby równo stały. O. Zakładam. Podkładka sprężysta, nakrętka i kluczem nasadowym 7 dokręcam ten element. Zakładam konektorek, jeden i drugi i wykręcam drugi element z drugiej strony. Ok, zdjęty i zdjęty. I odkręcam kolejną nakrętkę mocującą. I podobnie zakładam nowy element. Przed założeniem również podginam delikatnie styki. Umieszczam. I dokręcamy. Zakładamy konektorki i cała operacja.
Taka jeszcze mała sugestia, taka mała uwaga. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tu jest czujnik temperatury, który przesyła sygnał do płyty głównej całego urządzenia. Zwróćcie uwagę, czy przewód ten nie jest uszkodzony, czy dobrze leży, czy nie jest popękany. Bardzo ważny czujnik, który pomaga sterować pracą całego urządzenia. Po wymianie tych dwóch elementów możemy już montować z powrotem cały kociołek na miejsce. Pamiętajmy tylko o tym, żeby założyć tu w to miejsce te właśnie kostki dystansowe, tak żeby to było dobrze ułożone. Wykręcamy tę część i zakładamy i możemy montować. Przykręcam teraz kociołek z powrotem w swoje miejsce. Pamiętajmy o tych podkładkach, które są umieszczone w tych miejscach. Tą tulejką do góry, tym płaskim na dół, czyli w ten sposób. Podobnie z drugiej strony. Również tu umieszczamy. I ta zapinka, która posłuży nam do zapięcia tej części kociołka. Kluczem imbusowym Torx 15 dokręcam pierwszą śrubę. Druga śruba. I ostatnia śruba. Kociołek dokręcony. Zakładam teraz pompkę. Pamiętajcie o włożeniu zaworka. Tego zaworka tu w tą część. Czyli wkładam go tym grzybkiem do środka. Tak. Muszę delikatnie go ułożyć. OK. I wkładam ten wąż z tym kruczcem do tego elementu. I dociskam. Charakterystyczny klik świadczy o tym, że zapracowały zatrzaski i to nam już się nie rozłączy, nie wyskoczy. Z prawej strony wkładam ten kruciec. Następnie wpinam przewody elektryczne. Jest. Sprawdzamy jeszcze przewody, ułożenie oraz uszczelkę i wkręcamy ten zawór. Wkładam kruciec sący do pompki. Gotowe. I zakładam osłonę na pompkę. Jest OK. Tu wszystkie elementy mają swoje miejsca, trzeba je dobrze powsadzać, żeby potem nie wystawały. O, tu trzeba ułożyć. O, przewód tu, elektryczne tutaj. Jest OK. Najpierw ten element idzie z tej strony. To musi wejść w to miejsce. OK. Gotowe. Następnie ten element z tym wkrętem. Jest to osłona płyty głównej. Pamiętajmy o przewodach, żeby tu ładnie było wszystko ułożone, żeby one nie wystawały. Mam na myśli te przewody tutaj. O, dobrze muszą być ułożone. I zakładamy kolejną osłonę. Ten malon weź lekko, bez oporu. I również tę osłonę przykręcamy. Układamy przewody elektryczne. Jeden, drugi, trzeci i te tutaj. O. Jest to bezpiecznik pary, zawór bezpieczeństwa z krućcem
i podłączamy go w to miejsce. W razie zagrożenia ten zawór upuszcza parę i wyrzuca ją tu pod spód żelazka. Pamiętajmy o tym przewodzie, żeby ustawiony był do góry. Wyciągamy w tym kierunku do góry, żeby nam nie uciekł. O tędy. I zakładamy. Pamiętajmy o tym, żeby założyć przewód wodny do krótca. I umieszczamy w zatrzaskach. Umieszczamy przewód parowy tu w tą dyszę. O, gotowe. Następnie dokręcamy od spodu wkrętakiem krzyżakowym. I dwa wkręty, jeden tu, drugi tutaj i przykręcamy. Ten wężyk przekładamy w ten króciec, żeby on tu ładnie usiadł. Jest ok. Teraz wprowadzam ten element. Tu jest takie wycięcie, inaczej nie wejdzie. Zakładamy teraz tę część. Odwracamy kluczem Torx T15. I ostatnia część podamy z tej strony. Po odgięciu jedną śrubkę wkładamy i dwie śrubki ostatnie z dołu. Po wlaniu wody sprawdzam, czy generator pary dobrze funkcjonuje. Wyłączam zasilanie i zobaczymy, co się będzie działo. O, już słychać syczenie pary. Coś się dzieje, pozytywny objaw. Przestało migać, sprawdzamy. Rewelacja, słuchajcie, rewelacja. Wszystko funkcjonuje prawidłowo. Pompkę słychać bardzo wyraźnie. Nic dodać, nic ująć, słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jeżeli pomogłem w naprawie, to się cieszę. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o nowych moich filmach. Zapraszam na moje kolejne filmy, które pomogą Wam w naprawach. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.